Porównanie tak naprawdę trzech króli, trzech gigantów w skali 1:6, Mroczny Rycerz, Joker od Hot Toys, InArt, J&D. Cześć figurkowcy, w dzisiejszym odcinku, jak już widzicie, porównanie, które już obiecałem wam jakiś czas temu. W końcu możemy je zrobić, bo padł Joker od J&D w skali 1:6. No i tak jak widzicie, od prawej strony mamy Hot Toys DX33, wersja Artisan, mamy J&D, o którym mówiłem, również Artisan i na samym końcu tutaj, ale nie najgorszy oczywiście, Joker od InArt. Niestety trochę to porównanie będzie oszukane, bo mam w tej chwili u siebie w domu tylko i wyłącznie tą wersję z uśmieszkiem z celi, ale moim zdaniem może nawet nie do końca, że będzie oszukane, bo ten Sculpt to jest moim zdaniem lepszy od tej drugiej wersji w płaszczu, która znajduje się swoją drogą w mikroskali na naszej wystawie koło Konina. Przy okazji zapraszam serdecznie, aby chciał ktoś zobaczyć tego Jokera w płaszczu od InArt, to właśnie tam można go zobaczyć. No a my co? Zaczynamy porównanie. Tak jak widzicie, figurki ustawiłem, żeby było uczciwie, w normalnych pozach, rozluźnione ręce, bez żadnych broni, bez żadnych dodatków, na swoich oryginalnych bazach, może poza InArt, bo tam była cela, no ale to jest oryginalna baza od figurki z płaszczem. Zacznijmy może od podstawek. Podstawka od Hot Toys DX33, świetnie wykonana, wyrwany asfalt ze sceny Hit Me. Te kamienie można wyjmować, figurka posiada peg w nodze. Odsyłam do recenzji, w której opowiadałem, robiłem unboxing tej figurki. Dzięki temu jest fajnie pozowalna, naprawdę można cuda z nią tworzyć, można go ustawić nawet na jednej nodze. Dalej mamy podstawkę od J&D, tu już mamy magnesy. Magnesy są luźno w tej podstawce i po prostu zakładając figurkę, buty znajdują magnesy. Magnesy się przesuwają w tej podstawce i o dziwo, powiem wam szczerze, myślałem, że będzie problem z pozowaniem tej figurki, a te przesuwające się luźne magnesy naprawdę dają radę i też jest ciekawa opcja pozowania J&D. Podstawka od InArt, okrągła, bardzo ciekawa, w kształcie tutaj podłogi, fioletowy zarys, świetne logo tutaj to czarne i również magnes. Tylko InArt troszkę średnio rozwiązało właśnie sprawę z magnesami i te magnesy są tylko w jednym miejscu. Nie są luźne tak jak w J&D, tylko są w jednym miejscu. To tak naprawdę psuje nam trochę zakres pozowania, bo te nogi mogą stać praktycznie tylko w tym miejscu, gdzie są magnesy. Próbowałem trochę pokombinować, trochę poprzechylać, jednak zawsze wracają w swoje miejsce. Do tego były przypadki, że kolekcjonerom te figurki się przewracały. Także ja cały czas uważam, że kwestia dobrego ustawienia w tym miejscu, gdzie się znajdują magnesy, no i ta figurka nie ma prawa się przewrócić. Zresztą u mnie się to nigdy nie zdarzyło. Figurki jeździły po eventach. Stały też w gablocie. Lubię pozować figurki, więc tam trochę były przestawiane te nogi i nigdy nie miałem z tym problemu. Na tą chwilę chciałbym przedstawić moją opinię, jak to u mnie wygląda i być może się narażę niektórym osobom, bo ta wojna to jest odwieczna już, który Joker najlepszy i tak dalej, ale w moim mniemaniu na tą chwilę numer 1, najlepszy produkcyjny Joker w skali 1:6 to jest właśnie ten od J&D. Nie patrzymy w tej chwili na cenę, bo wiem, za chwilę ktoś powie, że ale kosztuje mnóstwo pieniędzy i tak dalej, więc nie patrząc na cenę, najlepszy produkcyjny Joker to jest J&D. Następnie jest to Joker od Hot Toys DX33 i na samym końcu, ale nie najgorszy, to jest Joker InArt. I moim zdaniem ta przepaść między InArt a Hot Toys nie jest jakaś znacząco wielka. Dalej, jeżeli mielibyśmy patrzeć na te figurki pod względem zawartości pudełka, czyli dodatków i tak dalej,
To powiem wam szczerze, że najwięcej, bo jeżeli kupujecie tego Jokera Rotet, to dostajecie dwupak i tak naprawdę dostajecie dwie figurki, świetną dioramę celi i mnóstwo diecastowych dodatków. Joker od Hot Toys ma też mnóstwo dodatków, takich genialnych, które na przykład pozostałe te dwie nie posiadają. J&D ma tych dodatków najmniej i teraz wyobraźcie sobie, że mimo wszystko, jeżeli patrząc na całość, u mnie najlepszy produkcyjny Joker to nadal J&D. Dlaczego? Bo powiem wam tak, nie potrzebuję aż tyle tych dodatków, ta figurka tak broni się, najważniejszy jest przede wszystkim skulpt, rzeźba i jakość wykonania. Fajnie jakby było więcej dodatków, ale ma wszystkie podstawowe dodatki. Szkoda, że one nie są diecastowe, ale nadal ten skulpt i to wykonanie robi taką robotę, że dla mnie osobiście te rzeczy nie są potrzebne. Poza tym, można zawsze sobie je dokupić. Chcesz diecastowe bronie? Możesz sobie je dokupić. Powinny być w zestawie? Oczywiście. Ale ta figurka, powtarzam, broni się. Dalej. Pod względem całej zawartości pudełka na drugim miejscu, i tutaj pewnie znowu kilka osób mnie znienawidzi, Inart. Dlaczego Inart? W wersji od Inart dostajemy dwie figurki, dostajemy diecastową i drewnianą celę, kraty są z metalu, podłoga jest wykonana z drzewa, wszystkie dodatki, wszystkie bronie wykonane są z metalu w skali 1:6, to jest po prostu rewelacyjne, kajdanki, Glock, tam chyba tylko i wyłącznie nóż jest plastikowy, granaty są metalowe. Poza tym dostajemy też tą bazę. Ta figurka prezentuje się, zresztą będę wam pokazywał, będę wrzucał na filmie zdjęcia, na pewno już teraz widzicie. Ta figurka genialnie prezentuje się w dioramie z celi. Ja teraz ją ustawiłem w ten sposób, no żeby nie faworyzować. Do tego macie drugiego Jokera w purpurowym płaszczu, więc macie tak naprawdę dwie sceny z filmu w tym jednym pudełku. I na samym końcu, i tu będę powtarzał, żeby ktoś mnie też źle nie zrozumiał, to jest genialna figurka, genialna rzeźba głowy, genialne malowanie, no ale ktoś musi być ostatni, więc pod względem zawartości, kiedy porównujemy całą zawartość pudełka, to niestety, ale DX33 jest na samym końcu. Pojedyncze figurki porównując, DX33 drugie miejsce. No i teraz pod względem finansowym, na to też pewnie wszyscy czekają. No wiadomo, wersja od J&D jest najdroższa, bo ja osobiście zapłaciłem za nią 4000 zł, a na tą chwilę, z tego co się orientuję, żeby go kupić, trzeba zapłacić około 5-6 tysięcy złotych nawet. Nie wspominam nawet o tych wersjach B i C podwójnych, bo tam ceny dochodzą do 10 tysięcy złotych i to jest przesada, ja się całkowicie z tym zgadzam, to jest przesada. Tylko teraz każdy z was, kupując sobie figurkę Jokera, musi sobie uzmysłowić i musi być świadomy teraz tak, czy kupuję figurkę Jokera, bo gdzieś tam chcę, żeby była w kolekcji. Nie jestem jakimś fanatykiem tej postaci, ja jestem fanatykiem tej postaci. To jest postać numer 1 u mnie i w mojej kolekcji i chciałem mieć najlepszego Jokera i nie miało dla mnie to znaczenia, choć przyznaję osobiście, że nie kupiłbym za te pieniądze żadnej innej postaci, ale jest to u mnie top postać i byłem w stanie wydać te pieniądze, żeby mieć najlepszego Jokera produkcyjnego i jak mniemam, w mojej opinii mam. Wybór pozostaje pierwsze i drugie miejsce pomiędzy DX33 i Inart, jeżeli chodzi o pieniążki. I teraz tak, jeżeli chcesz mieć dwupak Inart, to musisz zapłacić około 3,5 tysiąca złotych w tej chwili. Ceny są różne, ale taką zrobiłem średnią 3,5 tysiąca złotych za tą wersję. Przyjmijmy 3,5-4 tysiące złotych. Za Joka od Hot Toys DX33 trzeba zapłacić około 2,5 tysiąca złotych na tą chwilę. I teraz dalej. Każdy musi sobie uświadomić następną sprawę. Jako pojedyncza figurka DX30 jak najbardziej.
Jeżeli chcesz mieć w kolekcji pojedynczą figurkę Jokera, która będzie tak naprawdę kwintesencją całego filmu, nie masz miejsca na dwie i tak dalej, i nie chcesz wydawać zbyt dużo pieniędzy, to Date 33 jest dla Ciebie. I jeżeli bierzemy pod uwagę cenę, no to cenowo, biorąc pod uwagę te 3 figurki, to on jest najtańszy. Jeżeli jesteś fanem Jokera, nie takim ekstremalnym jak ja, ale jednak fanem Jokera i chciałbyś mieć dwie figurki, podoba Ci się scena z celi i chciałbyś mieć też Jokera w purpurowym płaszczu, to Inard jest dla Ciebie. Dlaczego? To jest najstarsza figurka z tych trzech i ona nadal się broni. Niektórzy kolekcjonerzy nadal uważają, że ten skulpt jest najlepszy. Ja osobiście uważam, że jest bardzo dobry. Jak na te czasy i na lata tej figurki, to ten skulpt jest genialny. Rotet włosy są też zrobione bardzo, ale to bardzo dobrze. Za chwilę jeszcze pokażę Wam z bliska, żeby po prostu sobie każdy mógł obejrzeć i zdecydować sam tak naprawdę, który skulpt jest najlepszy, które ubrania są najlepsze i detale najlepiej wykonane. Każda z tych figurek ma osobny unboxing. Możecie tam dokładnie zobaczyć, co było w pudełku, jak te figurki się pozuje i tak dalej, i tak dalej. A teraz przyjrzyjmy się skulptom, bo myślę, że to jest najważniejsze. W ten sposób będzie lepiej widać skulpt. Mamy Inard. Mamy Jandy. I mamy Hot Toys. Tak się prezentuje Hot Toys obok Jandy. A tak się prezentują wszyscy trzej razem. Może pokażę Wam buty. Inard. Jandy i Hot Toys. Płaszcze możemy porównać tylko i wyłącznie Jandy i Hot Toys. Wydaje mi się, że ten Hot Toysowy jest bardziej jaśniejszy. Znaczy nie wydaje mi się, tylko po prostu on jest jaśniejszy i bardziej przybrudzony. Ten od Jandy jest ciemniejszy. Krawaty. Hot Toys. Jandy. Inard. Kamizelka. Postaram Wam się tu pokazać kamizelkę od Jandy. Też jest znacznie ciemniejsza od tej inartowej. No i ma takie dodatkowe przybrudzenia, widzę już tutaj, szycia. I Inard również posiada te szycia. Ale krój zdecydowanie lepszy Jandy. No i tutaj mamy Hot Toys. Też Wam postaram się to pokazać. Tak wygląda kamizelka od Hot Toys. Też świetnie zrobiona, ale zdecydowanie jaśniejsza od tej Jandy. Łańcuch Hot Toys złoty, Inard złoty, no a Jandy na przekór wszystkim i wszystkiemu srebrny. To może teraz spodnie Hot Toys, Jandy i Inard. Inard zdecydowanie najciemniejsze, powiedziałbym, że wpadają nawet w czarne. Jandy, na nagraniu tego nie widać, ale Jandy ma ciemny kolor, ciemny granat, ciemny fiolet.
Jakoś na nagraniu inaczej to wygląda. A Hot Toys ma jaśniejszy ten fiolet. No i teraz są marynarki. Jandy. No i przy Inarcie tego Wam niestety nie pokażę. Dobra, to jeszcze włosy Rotet. Inart. Tak to się prezentuje. Ja już może nie będę komentował. Każdy po prostu sobie teraz zobaczy, jak to wygląda i podejmie decyzję, która figurka jego zdaniem wygląda najlepiej. Tak to wygląda z profilu, jeśli chodzi o Inart. Teraz Jandy. Profil i tył. I Hot Toys. Profil. I tył. No okej, pokazałem Wam tą ekipę wszerz i wzdłuż. Tak naprawdę starałem się być obiektywny. Każda z tych figurek jest w jakiś sposób wyjątkowa, ma swoje plusy i ma swoje minusy. Ja już swoją decyzję podjąłem, także teraz Wy musicie zrobić to samo. Myślę, że pomogłem Wam w tym w jakiś tam sposób. Jeżeli tak, to pamiętajcie o subskrypcji tego kanału, dajcie łapkę w górę, no i czekam na te komentarze. Co sądzicie? Jakie jest Wasze zdanie? Która Waszym zdaniem tak naprawdę z tych figurek jest najlepszą produkcyjną figurką w skali 1 do 6? Zapraszam Was też standardowo do odwiedzenia naszej grupy na Facebooku Figurkowcy. Odwiedźcie też naszą wystawę, która znajduje się koło Konina, Mikroskala. Jest tam, tak jak wspominałem, drugi Joker od Inart. Można go obejrzeć na żywo. Zapraszam również na naszą nową wystawę, która wystartowała 3 grudnia w kinie w Gostyniu. Kino pod kopułą. Będzie trwała ona 2 miesiące, także jeżeli chcecie zobaczyć jakie genialne eksponaty tam umieściliśmy, radzę się pośpieszyć i serdecznie zapraszam. A ja co, standardowo będę się z Wami żegnał. Trzymajcie się do kolejnego odcinka, do kolejnego porównania, do kolejnego Joka. Cześć!